Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, tym razem z miejscowości Troszyn, a tak właściwie z jej skraju, bo tak się składa, że przystanek kolejowy jest tuż przy lesie. Dlaczego właśnie tak? Ogólnie pomysł, a właściwie jeden z pomysłów na dzisiejszą wycieczkę był taki, że skoro podczas ostatniej eskapady nad morze nie zdążyliśmy zajrzeć do Dziwnówka, bo trzeba było lecieć na pociąg, to może by tak do tego Dziwnówka wrócić. Ale ponieważ prawie wszystkie połączenia do Kamienia Pomorskiego wiążą się z przesiadką w Wysokiej Kamieńskiej, to może by tak zamiast przesiadać się, podjechać kawałek dalej i spróbować znaleźć drogę, którą w mniej lub bardziej atrakcyjny sposób można będzie się dostać do Kamienia. Niejako bezpośrednio ze szczecińskiego pociągu. Świeci słonko, więc to chyba dobry pomysł na niedzielny poranek, prawda? Tylko jakoś dziwnie chłodnawo w lesie przy tym słonku, jak na koniec kwietnia. Jest gdzieś 0,5 stopnia na plusie. Trzeba znaleźć jakiś w miarę szybki wyjazd z tego lasu. No na razie szybko nie jest. Płyty Jumbo były przez pierwsze niecałe 2 kilometry, a teraz zaczął się jakiś piach. I to taki bardziej do przekopywania się niż do jeżdżenia. No dobra, no ale nie było go zbyt dużo. Jest szansa, że jeszcze dzisiaj do tego morza dojedziemy. To jeszcze można by skoczyć do Dziwnowa i do Międzywodzia. No i koniec lasu. Biegun zimna za nami. Dzisiaj będzie już tylko cieplej. Szczerze mówiąc, naubierałem się warstwami, bo wiedziałem, że będzie niezaupalnie z rana. Ale 0,5 to jednak trochę przesada. Jak obok jakieś rzepaki kwitną. No nieważne. Jest droga, nie ma piachu, jest twardo, jedzie się. Może tak nie za szybko, ale jednak się jedzie. Po około pół godziny leniwego tempa i wypychu mijamy bokiem wieś Dramino i kierujemy się na północ. Najkrótszą, zarastającą nieco, ale za to jedyną w okolicy drogą polną w stronę Rozwarowa. Jeżeli przy piachach mogła pojawić się chwila zwątpienia typu a co to za droga? A czemu jest tak zimno? To taki poranek na podmokłych łąkach z koncertem rozmaitego ptactwa zdecydowanie te wątpliwości rozwiewa. A tak poza tym, to płyty Jumbo wróciły. Cieszyliście się kiedyś na widok płyt? No i po 6-7 kilometrach docieramy do asfaltu. Z tym, że to jest taki asfalt, chyba widać jaki. Składa się prawie wyłącznie z łat. A tam, gdzie nie ma łat, za to są dziury. Po dotarciu do drogi Wolin-Kamień sytuacja trochę się poprawia. Miejscami są nawet jakieś gładkie odcinki. W każdym bądź razie krajobraz teraz zmienia się dość szybko. Miejscowości są dość gęsto, więc cały czas coś się dzieje. A jak ogarnie was znużenie i znowu będzie ciut niezbyt równo i może nie za ciekawie, to ten miły poranek zawsze może dać znać o sobie, że jednak warto czasami zjechać z utartych szlaków. No i prawie by można rzec, że niespodziewanie kamień nam na drodze wyrasta. Jest godzina 8, 20 km drogi za nami. Może można by zjechać tu na chwilę, odsapnąć, zobaczyć jak to tutaj wszystko wygląda. Kamień Pomorski to jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego, położony nad Zalewem Kamieńskim w pobliżu ujścia rzeki Dziwna. Jego historia sięga IX wieku, kiedy to na wysokim brzegu zalewu powstała słowiańska osada plemienia Wolinian, pełniąca funkcję portowego grodu obronnego strzegącego ważnej drogi wodnej na Bałtyk. W X wieku Kamień Pomorski został włączony do państwa Mieszka I, a w XI wieku stał się siedzibą książąt zachodniopomorskich. Szczególne znaczenie miasto zyskało w XII wieku za sprawą misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu, który w 1124 ochrzcił miejscową ludność i zbudował tu 2 kościoły. W 1176 po najazdach Duńczyków do Kamienia przeniesiono stolicę biskupstwa z Wolina, co uczyniło miasto ważnym ośrodkiem religijnym i administracyjnym regionu na kilkaset lat i po dzień dzisiejszy znajduje odzwierciedlenie w obecnej nazwie diecezji
szczecińsko-kamieńskiej. Kamień pomorski to także uzdrowisko. Może nie z tych najbardziej znanych, ale już od XIX wieku wykorzystuje się tutaj cenne źródła solankowe i borowinę. Nazwa miasta pochodzi od ogromnego głazu narzutowego, tzw. królewskiego głazu, znajdującego się nieopodal wyspy Chrząszczewskiej. A według jednej z najbardziej znanych legend, dawno, dawno temu, zanim powstało miasto, ziemie te były dzikie i niezamieszkane. Pewnego dnia przybył tu stary król, który podróżował po świecie w poszukiwaniu miejsca, gdzie mógłby spokojnie dożyć swoich dni. Był zmęczony wojnami i intrygami dworskimi, pragnął ciszy i spokoju. Król wspiął się na wielki głaz, który wystawał z ziemi nad brzegiem wody i z tego miejsca podziwiał piękny widok na zalew, lasy i pola. Tak go to miejsce urzekło, że postanowił osiąść właśnie tutaj. Zbudował siedzibę u stóp tego kamienia, a z czasem zaczęli osiedlać się wokół niego ludzie. Kamień, na którym król siadał każdego poranka, stał się świętym miejscem. Uznano, że kto na nim usiądzie, temu spełni się jedno życzenie. Z czasem ludzie zaczęli nazywać osadę Kamieniem, a później, gdy Pomorze stało się częścią większego księstwa, nazwę zmieniono na Kamień Pomorski. No dobra, ale inne ciekawe miejsca na nas jeszcze czekają, więc lecimy sobie teraz już fajnie poprowadzoną ścieżyną na Dziwnówek i po drodze za chwilę miniemy dinozaury we Wrzosowie. Tak, przystanek Alaska, pizza, kebab, dinozaury. No to oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze, w dobrym kierunku. Jest latarnia morska, więc na pewno morze jest już gdzieś blisko. O, chyba jeszcze nie będzie tłumów na plaży. Zajęło to jakieś 2,5 godzinki od Troszyna. Z odpoczynkami i większą przerwą w Kamieniu Pomorskim od Kamienia to jest jakieś 10 km, a od Troszyna ni mniej, ni więcej, tylko 30 km. W sam raz dobra chwila, żeby sobie troszeczkę poplażować. Dobra, ale nie wracajmy na R10. Zaraz za pierwszymi lodami przy fontannie mamy taki troszkę przyczajony drogowskaz. No to sprawdźmy go. Jest nawet taka tablica informacyjno-poglądowa. No jest tak bardziej spacerowo, a może właściwie zabawowo niż rowerowo-transportowo. Taki pump track, momentami tylko że naturalny. W przeciwieństwie do rejonu Pobierowa, gdzie ostatnio sprawdzaliśmy podobne ścieżki, tutaj jest mało zejść na plażę. Właściwie chyba tego naliczyłem jedno. Tak więc, jeżeli ktoś chce odetchnąć po iluś tam kilometrach od jazdy z samochodami, to jest ku temu okazja. Ale tak gdzieś przez 1,5 kilometra. Bo potem i tak wracamy na R10 jeszcze przed samym Dziwnowem. Jeżeli ktoś chce rozprostować kości, to w Dziwnowie jest świetna okazja ku temu.
W zachodniej części Dziwnowskiego Cypla mamy taką krótką, ale bardzo fajną promenadę z jednym z lepszych widoków chyba nadbałtyckich, gdyż wydmy są tutaj zdecydowanie, jakby to powiedzieć, rzadsze niż w innych miejscach. Jest tego niewiele ponad pół kilometra, ale właśnie na krótki spacerek, żeby plecy nie tylko odpoczęły w sam raz. A to jak tu jesteśmy, to jeszcze zajrzyjmy na falochron. No to pora wjechać na wyspę Wolin. Zaraz za mostem zwodzonym na Dziwnie wskoczymy na DDR-kę, którą pomkniemy do Międzywodzia. Jak to oglądacie, to pewnie jest już wielka majówka, więc ten ostatni weekend przed nią, o godzinie 10 rano, cała gastronomia i rozrywka nadmorska wygląda na przyczajoną i gotową do skoku. A tak bardziej serio, fajnie się jedzie. Za przysłowiowe parę chwil będzie tu masakra, jeśli chodzi o tłumy. No ale będzie cieplutko, a przynajmniej taką mają nadzieję tysiące nadbałtyckich urlopowiczów każdego sezonu. No i w zasadzie teraz tak. Nie mam w planach już kolejnych plaż czy atrakcji nadmorskich na dzisiaj. Więc można by zjechać z 10 na Wolin przez Unin, tak jak uczyniliśmy to ostatnim razem w filmie o eskapadzie wokół wyspy Wolin. No ale właśnie, po pierwsze, to już było ostatnio. Po drugie, ten odcinek Zastań Unin, no to jednak jak bardzo nie trzeba, to bym chciał tak jechać po nim niezbyt często. A po trzecie, no właśnie. Po trzecie, sprawdźmy coś. Ostatnio ten wariant, czyli 19 km, przejechałem w takim średnim tempie w około godzinę i było to momentami przez tę rozlataną nawierzchnię nużące niemożliwie. Tak patrząc na mapę, to jadąc przez Kołczewo i Kodrąb do Unina wyjdzie 20,5 km. Przy czym do Kołczewa mamy elegancką DDR-kę 10, a i tak wyjeżdżamy na Unin. A z tego co pamiętam, to takiego naprawdę kiepskiego asfaltu jest niewiele. Tylko w rejonie Kodrąbia. No to co? Czas start! Do Kołczewa jest oczywiście gładziutko i tutaj niestety musimy opuścić R10. Odbija ona przed centrum wsi w prawo, a my z ronda skierujemy się lokalną drogą na Wolin. I tutaj, pomimo jakichś drobnych łatek, nie jest źle. Większość nawierzchni jest równa, nawet krajobraz początkowo stara się przyciągnąć naszą uwagę. Pod Kodrąbiem już niestety jest gorzej za asfaltem, a i krajobrazowo jest tak dość
stabilnie, bym powiedział. Trochę też taki południowy wiaterek zawiewa w twarz i entuzjazm do pokonywania asfaltowej wersji Kocich Łubów maleje z minuty na minutę. Ostatnie 2 km do Unina kręcę już sobie na bardzo miękkich przełożeniach, no bo po co się szamotać. No ale jest znów gładkość i odnoszę wrażenie, że tej części zniechęcającej było zdecydowanie mniej niż w tej wersji przez zastań. Co prawda jest tu pewien ruch aut i być może w sezonie warto ten odcinek przemierzać jakąś porą z mniejszym natężeniem ruchu samochodowego, no ale na pewno jest to jakaś alternatywa wobec kostki przez Sierosław. Teraz to zaczyna mnie pochłaniać myśl, przy okazji wiatru, jakby tu sprytnie pognać na południe, żeby za dużo się nie męczyć z tym wiatrem. Nie jechać też dziesiątek kilometrów szutrami. Po poranku pod Troszynem tę część cierpliwości do urozmaiconych nawierzchni już straciłem. Oraz, co najważniejsze, może tak udałoby się to połączyć, żeby gdzieś po drodze wskoczyć do pociągu, w dodatku niezatłoczonego, żebym nie musiał końcówki powtarzalnej cisnąć, a już na pewno nie mam cierpliwości dzisiaj do samego wjazdu do miasta. Ktoś może powiedzieć niemożliwe? Odhaczmy Wolin i już wracamy do tematu. Wyszło godzina 12 minut z odpoczynkiem pod Kodrąbiem, więc biorąc pod uwagę wiatr, całkiem dobry wynik w porównaniu do 19 km i godziny patatajnią. Jedyne co trzeba mieć w pamięci, no to ten pewien ruch aut. No ale wracając do tematu sprytnej ucieczki na południe. 3 km szutrem w rejonie Skoszewa nad Zalewem Szczecińskim i ze 2 km drogi polnej na Jarszewko. No to chyba nie brzmi źle. A stamtąd wystarczy tylko sprytnie przedostać się do portu lotniczego. Kilka popołudniowych kursów udawanej SKM-ki jest podstawianych na przystanek port lotniczy Szczecin-Goleniów i 40 parę minut później te składy dojeżdżają na Szczecin Główny. No to co? Lecimy na samolot? No tu taki grubszy ten szuterek jest. Miękkie przełożenie i max za 10 minut dotoczymy się do asfaltu. Za Jarszewkiem przecinamy tylko wojewódzką 111 i kierujemy się dalej lokalną drogą na Przybiernów. Do Żysnowa nawierzchnia jest bardzo dobra. Od Żysnowa zaczyna się jeden z gorszych odcinków dzisiejszych zmiennych klimatów. Napaćkane tych łatek jest sporo. I tak przez jakieś 3 km do Miodowic. Dobrze, że jedziemy teraz na wschód. Wiatr jest bardziej łaskawy, więc pozostaje walka tylko z jednym przeciwnikiem. W Miodowicach droga jest jeszcze przeokrutnie połatana, ale zaraz za Miodowicami już się wygładza. Można odetchnąć, bo tak już mniej więcej zostanie do samego Przybiernowa. No i w Przybiernowie wykręcamy na tak zwaną Starą Trójkę, biegnącą wzdłuż S3. Nie jest to może moje ulubione miejsce, moja ulubiona droga, czy też rodzaj drogi, jednak ruch jest tu zdecydowanie mały. Na dużej części mamy wydzielone pobocze, teren jest płaski z wyprofilowanymi najazdami do wiaduktów, jednym słowem po prostu taka droga tranzytowa.
Nie rekomenduję, gdyż nawet na takich pustych odcinkach znajdzie się zawsze ktoś, kto nie rozróżnia cyferek na prędkościomierzu, a w rejonach wiaduktów i przejść dla zwierząt pobocze niestety tak momentami jakby zanika. Ale jako dziwna alternatywa prowadząca wzdłuż ekspresówki może być. Zasadniczo lecimy przez sporą część Puszczy Goleniowskiej. Las ładny, ale jakby to powiedzieć, kontakt z nim jest utrudniony, więc chyba nie ma co się zbytnio zachwycać urokami przyrody. No i takiej strzały od ronda w Przybiernowie przez Babigoszcz do skrzyżowania w Miękowie jest jakieś 16 km. W Miękowie skręcamy na wschód na Białą. Tutaj troszkę będzie telepało przez chwilę, ale po jakichś około 2 km, kilkaset metrów za przejazdem kolejowym, zaczyna się droga dla rowerów. Trochę dziwne, że nie jest oznaczona jako ciąg pieszo-rowerowy. Wychodzi na to, że nie ma tu chodnika. Ale może ja jestem zbytnim szczególistą. W każdym bądź razie, DDR-ka prowadzi dalej i skręca w stronę Żółwiej Błoci. Zabudowania Miękowa, Białunia i Żółwiej Błoci właściwie ciągną się bez przerwy. Więc mijamy i tę wieś i w ten sposób wyjeżdżamy na rondo przy węźle na S6. Wiaduktem dostajemy się na drugą stronę ekspresówki i tutaj zjeżdżamy na jezdnię wspomagającą S6. Pół kilometra jest niestety bez pobocza, ale po chwili się to zmienia i w taki sposób możemy się już doturlać do samego zjazdu na lotnisko. No i 115 km pykło. Sam dystans pewnie i nie jest jakiś szczególnie frapujący. Bardziej zmienność dzisiaj temperatury, na szczęście nie pogody ogólnie, krajobrazów, ilość rodzajów nawierzchni. To wszystko powoduje, że jak człowiek trafi nawet na jakiś bardziej monotonny odcinek, to wtedy po prostu odpoczywa od tej zmienności. Tak więc dla mnie bardzo w punkt. A dla Was? Jeżeli dzisiejsza wycieczka przypadła Wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zerknijcie także na ślad GPS. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest już jak najbardziej spokojna chwila, żeby to zrobić. Pociąg już oczekuje, nic tylko wsiadać, więc żegnam się już i do następnego razu.